Siemanko, z tej strony Radek Paczuski. Chciałem Was serdecznie powitać u siebie w domu. Dzisiaj mamy okazję spędzić razem dzień. Na tej białej tablicy mam tutaj właśnie wszystkie czynności, takie nawyki, o których staram się pamiętać każdego dnia. Jest najpierw modlitwa, później jest ice bath, zimna kąpiel, która jest bardzo dobra dla zdrowia, poprawia układ krążenia, wzmacnia odporność, poprawia też samopoczucie i regenerację mięśni. Następnie metoda oddechowa Wima Hofa. To takie szybkie 10 minutek dla zdrowia, trochę taka forma medytacji, odłączenia się od takiej codzienności. Suplementacja też mam tutaj to zapisane, bo jest to bardzo ważne, a zdarzało mi się zapominać. Dzięki temu, że jest ten element na tej liście, to pamiętam o tym każdego dnia. Nauka tajskiego. Staram się codziennie chociaż 20-30 minut spędzić ucząc się tego właśnie języka. Te języki się u mnie zmieniają. Teraz akurat taki challenge mam na język tajski. Już aktualnie porozumiewam się w sposób, myślę, że dość płynny. Następnie jest pierwszy trening o 10:30 z grupą naszą zawodową właśnie w Unique Fight Club. Później mam troszeczkę przerwy, zależy oczywiście od dnia, bo też każdy dzień jakieś są inne wyzwania, jakieś spotkania, różne obowiązki, natomiast staram się, żeby było też więcej tego czasu wolnego pomiędzy pierwszym a drugim treningiem. Bardzo ważna też jest regeneracja, więc ten czas przeważnie pomiędzy treningami też pamiętam o tym, żeby właśnie odpocząć i często staram się, czytając książkę, odpoczywać. Wieczorem oczywiście drugi trening. Z ważnych takich dla mnie rzeczy też jest to właśnie, żeby być już w łóżku o godzinie 22:30 maksymalnie. Już bez telefonu, bo jak ten telefon jest w ręce, to mocno to zakłóca, jakby psuje troszeczkę jakość snu i dużo ciężej mi się zasypia. A kiedy ten telefon odkładam 22:30 maksymalnie, to po prostu ten sen jest lepszy, dłuższy i rano wstaję wypoczęty. Także to też jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego te rzeczy wszystkie, które są na tej tablicy, myślę, że każda jest bardzo ważna i każda powoduje to, że jestem lepszą wersją siebie. To co, zaczynamy dzień od zimnej kąpieli. Lecę się przybierać, także zaraz się widzimy. Ta woda ma około 4 stopni cały czas, czyli można powiedzieć tak trochę takie morsowanie nawet latem. Zanurzamy się. Nie ma na co czekać. Dubli raczej nie będziemy nagrywać. Mamy 2,5 minuty czasu na to, żebyś nagrał z każdej perspektywy, bo nie wiem, jakby się skończyło, gdybyśmy siedzieli dużo dłużej. Minuit, télo, appel masqué, visu très beau, l'histoire est belle, la fin est moche, la fin est proche. Minuit, télo, appel masqué. Piękna sprawa. Generalnie najważniejsze jest to właśnie, żeby uspokoić oddech, bo taki największy szok to jest właśnie przez pierwsze 20-30 sekund. Na razie jestem na etapie takim, że siedzę do 2,5 minuty. Później być może będziemy to przedłużać do około 5 minut, ale na razie te 2,5 minuty jest odpowiednie, bo naprawdę budzi, regeneruje, nastraja odpowiednio na to, żeby każdy dzień był zwycięski i żeby konsekwentnie realizować plan do każdego kolejnego wyzwania, do każdej kolejnej walki. Mamy to. To widać, krążenie delikatnie się ruszyło. Regeneracja dla mięśni odpowiednia, siła. Generalnie jest to model mózgu, rozmiar mniej więcej 200% normalnego mózgu. Ja generalnie mam takie hobby, pasję już od kilku lat. Interesuję się neurobiologią mózgu, tak totalnie amatorsko. Być może kiedyś w przyszłości zdecyduję się na studia, natomiast teraz po prostu tak dla siebie, dla zajawki interesuję się tym. Jest to bardzo ciekawe urządzenie. Tylko 2% masy ciała mniej więcej waży, a zużywa około między 20-25%, nawet niekiedy więcej energii całego ciała. 86 milionów komórek nerwowych, prawie tyle samo komórek glejowych. Dość skomplikowane urządzenie, ale myślę, że dobrze znacie jego obsługę i dobrze wiedzieć, jak funkcjonuje. Nie szczędzimy owijek. Generalnie ta ręka już była
4 razy albo 5 połamana, 3 operacje ma za sobą, także wolę zawiązać 3 owiki na jedną rękę i nie być już więcej operowany. Także dbamy o bezpieczeństwo, żeby walczyć jak najczęściej. Jesteśmy w studiu Peak Performance. Dzisiaj motoryka, dzisiaj chyba przedostatni trening przed naszą walką. A co dzisiaj? Co dzisiaj? Już kończymy cykl przygotowania motorycznego, liczymy mocą. Wprowadzamy elementy szybkościowe, zwinnościowe, poruszanie się i reakcja. Także już to jest meczka. Mobilka jak Mobilka. To jest element ćwiczony na radkach. Ale ściana. Będzie presja. Będę klinczował łopał i rzucać. Bartosz stają. Okej, rzucamy sprzęty. Dobrze. Teraz odłóż. Na zewnątrz wyszło. I stop. Widowie myślą, że miałem problem z prawem, nigdy nie miałem. No. Tworzą, jak to jest? Tworzą do ziemi ręce na kartę. Problem z prawem? Z prawym albo z lewym. Go call your lads. We know where you be, my friend. You better cover all your tracks. You know who I am, my kid. You better change all your plans. I don't think you're gonna get away with that. No powiedz o swoich problemach. No nie, akurat nie, czy tam o problemach, które kiedyś miał Misiek Koterski. Poza tym ostatnio miałem go przyjemność poznać właśnie na gali w Gdyni, w Gdańsku. W Gdańsku zawsze mylę, w Gdańsku. Wyściskałem się z nim, moja żona się z nim wyściskała. Jakby na samym początku sceptycznie podchodziłem do tej książki, ale powiem wam szczerze, że mega czary, nie? Takie bardzo życiowe. Niektóre rzeczy bardzo przypominające gdzieś tam do mojego życia. Mocno. Na chwilę obecną jestem, kiedy jest uzależniony od heroiny, jest drugi raz w ośrodku zamkniętym właśnie, kurde no. Kiedy brał brown sugar tak zwany, czyli heroinę. Tam nie podchodzić, bo tam jest Rambo. Wiecie, kto to jest Rambo? Nie wasza sprawa, Bambo. Piękna koszulka. A z tyłu pokaż. Away with that. You know who you are, my son. You better go call your lads. You know where you be, my friend. Okej. You better cover your tracks. O, super. Kid, you better change all your plans if you wanna get away. Dwa. Raz, dwa. Okej, tak trzymaj. 3. Amortyzuj. Fajnie. Wielka kolana i trzyma. Okej. Tak. Tutaj mamy taką małą gablotkę w Peak Performance u Witka właśnie. Pierwszy z takich giftów, który mu przekazałem. Oczywiście nie na własność, bo takie rzeczy to ja nie przekazuję, ale niech sobie tutaj stoją. Pierwszy pas Federacji FEN w kategorii średniej, gdzie miałem przyjemność bicia się z Marcinem Naruszką. Wygrałem tam przed czasem, 2 sekundy przed czasem przez knockout. Pamiątkowe zdjęcie z Michałem. Bardzo dużo dla mnie znaczy.
Również tutaj mam puchar, to jest KSW 92 z co-main eventu w Gorzowie Wielkopolskim, który odbyła się 16 marca 2024 roku. I po kolei koszulka, gdzie miałem przyjemność bicia się z Damianem Janikowskim na jednej, myślę, z najlepszych galów, na których miałem przyjemność uczestniczyć, mianowicie KSW Stok, gdzie pamiętam to jak dziś, kiedy wychodzę na scenę, a tam 21 000 osób. Między innymi też wiele tysięcy osób skanduje moje nazwisko. Coś, co nie zapomnę nigdy. Coś, co jak o tym pomyślę, to mam mega ciarki. Pamiętam wtedy, poczułem się jak taki prawdziwy gladiator w Koloseum podczas walki, kurczę, na śmierć i życie. To coś, co zostanie we mnie do końca mojego życia. No to zakończyliśmy trening właśnie i teraz idziemy coś zjeść. Następnie pójdziemy na komorę hiperbariczną, gdzie często na nią uczęszczam przed każdą z walk, żeby się natlenić i dotlenić, a później zobaczycie trening wieczorny, trening zapasów indywidualny poprowadzony przez Pawła Korowczyka i przez Michała Andryszaka. Na jednym z ostatnich KSW miał okazję zawalczyć nasz zawodnik Marcelo Morelli. Z nim taka wiąże się ciekawa historia. Jakieś 2-3 lata temu byłem w Kolumbii, prowadziłem tam takie seminarium z kickboxingu dla pewnego klubu w Cali. No i właśnie tam był Marcelo. Ja wtedy jeszcze nawet go za bardzo nie zauważyłem na tym seminarium. Było bardzo dużo zawodników, ale pamiętam, że po tym seminarium odezwał się do mnie jego trener z takim pytaniem, czy może wysłać do nas swojego zawodnika, bardzo utalentowanego zresztą, Marcelo Morelliego. Ja powiedziałem, że tak, oczywiście, że jest u nas bardzo mile widziany. No, minęło parę miesięcy, myślę, że 7-8 miesięcy. Praktycznie kontaktu nie mieliśmy ze sobą w ogóle, więc jakby później telefon już z samego lotniska, że Marcelo jest na miejscu, trochę mnie zaskoczył. Wydaje mi się, że potrzebował tego czasu właśnie, żeby uzbierać sobie na ten bilet do Polski. Postawił wszystko na jedną kartę, przyleciał tutaj z wielkimi marzeniami. Jest to chłopak, który jest bardzo pracowity, który ciężko trenuje każdego dnia. Ma niesamowity talent, bardzo kompletny. Tutaj też w ostatniej walce z Sebastianem Przybyszem pokazał się ze świetnej strony. Nie wiem, jak tam to wyglądało dokładnie na kartach sędziowskich, ale wydawało mi się, że 2 rundy powinny być zapisane na jego korzyść. W trzeciej rundzie został poddany finalnie przez Sebastiana, najpierw trafionym, bardzo mocnym ciosem, no ale postawił wysoko poprzeczkę. Też to nie był łatwy pojedynek dla Sebastiana, zresztą skończył bardzo złamaną nogą i sam mówił o tym pojedynku, że dużo go to kosztowało, że było to dla niego duże wyzwanie. A dla Marcelo była to pierwsza walka w Federacji KSW. No jest to cały czas młody zawodnik, który rozwija się z miesiąca na miesiąc, podnosi te umiejętności w naszym klubie Unique Fight Club. On jest w ogóle z Wenezueli, ale trenował w Kolumbii. Ten poziom zawodników, sparring partnerów nie był na pewno na takim poziomie, jak ma to teraz tutaj w Polsce, więc też on swój rozwój mocno przyspieszył, będąc tutaj już na miejscu. Poświęcił się całkowicie temu sportowi. Też u nas teraz pracuje jako trener w Unique Fight Club i postawił wszystko na jedną kartę. Ja wierzę, że on będzie jeszcze mistrzem tej kategorii, bo jest naprawdę zmotywowany, jest naprawdę bardzo dobry i utalentowany. Do tego potrafi ciężko pracować, także myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, bo ostatnio już niewiele, można powiedzieć, brakowało, a sprawiłby niespodziankę, biorąc tą walkę tak naprawdę najpierw na 2 tygodnie przed dowiedział się o pojedynku, że będzie walczył na KSW. Przeciwnik miał być inny. Finalnie dzień przed tym pojedynkiem dostał propozycję walki o pas mistrzowski i on się nie zastanawiał, od razu taki pojedynek podjął. Jest to w ogóle generalnie taki zawodnik, który wiele razy już walczył, dowiadując się o pojedynku dzień przed. Po prostu on jest zawsze gotowy i cały czas trenuje. Jest, można powiedzieć, w formie, ale wiadomo, że taka walka mistrzowska, no to jest jednak 5 rund. No i do takiego przeciwnika jak Sebastian, no to fajnie byłoby się trochę dłużej przygotować. No, jeżeli dostanie szansę w przyszłości, to wierzę, że jeszcze będzie w stanie zdobyć ten pas mistrzowski. Tego samego dnia, którego my mamy walkę, ja z Piotrkiem o pas mistrzowski. Tego samego dnia też odbywa się bieg dla Marka Piotrowskiego, bieg taki charytatywny, urodzinowy. Całkowicie zostaje przekazany na rehabilitację i wsparcie Marka w walce z jego chorobą. Normalnie oczywiście byłbym na tym biegu. Niestety z uwagi na to, że ta walka się odbywa, no to będę już pewnie
wtedy sfokusowany na swojej walce, natomiast co roku jestem na tym biegu i osoby, które mają czas, polecam. To wszystko się odbywa rano, 9 sierpnia dla naszego mistrza świata wielokrotnego Marka Piotrowskiego, który jest osobiście moim idolem i takim wzorem do naśladowania jako zawodnik, ale też jako człowiek. Dojechaliśmy do klubu, poniedziałek, piękna pogoda, cały tydzień treningów przed nami, także Mordka się cieszy, pozytywne nastawienie, nie ma żadnej kontuzji, także wszystko jest tak, jak powinno być. Zanim zaczniemy trening, zrobię sobie jeszcze tą metodę oddechową Wima Hofa. Staram się robić co drugi dzień, codziennie. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, uspokaja, nastraja w bardzo pozytywny sposób. Are you ready? Here we go. Round number 1. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. In, into the belly, into the chest, and let go. Like a wing. Make it circular. No pause between inhalation and exhalation. Last one. In. And let go. All right. 1 minute. Breath hold. Be aware of your heartbeat. Slow it down. 5, 4, 3, 2, 1. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. 5 more. Let's give it all we got. 3, 2, 1. Let it go. Round number 3. Back into that rhythm. Let it go. Let your breathing return to normal as you finish up the round. Move your body bit by bit, starting with your fingers and your toes. Let your breathing normalize. If you liked this guided breathing session, get a on our website. Generalnie pełen relaks. Polecam naprawdę każdemu, bo ta metoda oddechowa naprawdę uspokaja, fajnie wprowadza w dzień. Można to sobie połączyć właśnie z tymi zimnymi kąpielami. Jest to fajny taki, myślę, że miks. No ja często sobie tak poranki zaczynam i na mnie to działa w taki bardzo pozytywny sposób, także warto spróbować. Uwielbiam jajka nasadzone, więc ja je praktycznie po przygotowaniach jem codziennie. Akurat tak się teraz złożyło, że dzisiejszy trening był na czczo, a docelowo troszeczkę działanie, żeby ten fat, który towarzyszy mi poza przygotowaniami, żeby go teraz zminimalizować. A teraz, żeby też zasnąć sobie na komorze, którą później zobaczycie, w które będę wchodził. Żeby sobie zasnąć, to muszę zasnąć z pełnym brzuszkiem, bo inaczej będzie mi ciężko. Normalnie robię sobie jajówę albo jajka sadzone z 4 sztuk. Z racji tego, że są bardzo małe jajka, to sobie zrobię z 5. Nie nudzą mi się one totalnie. Kiedyś jadłem w większości jajecznicę, teraz jem praktycznie cały czas sadzonki i mogę jeść je przez 2 miesiące codziennie rano i nie ma z tym żadnego problemu. Idąc szlakiem jajek sadzonych, teraz wbiłem je do otóż tego kubeczka. Rozłożymy je równo, miernie po całej patelni, aby białko idealnie się ścięło. Następnie osolimy, popieprzymy, tak jak moi dziadkowie to robili, by nadać smaku jajkom. Solimy i pieprzymy w jajku, bo jakby nie połączyć tych 2 z 3 smaków, to jak lizać cukierka przez szybę.
Do każdego jajka musi być pieprz, musi być masełko i musi być sól. I koniec makruczowania. A tutaj mam buraczka pieczonego, którego zaraz sobie zjem razem z tym. Dodam sobie troszkę fety. Cyk. Do tego sobie wrzucimy troszkę fetki na sylwetki. Pozdrawiamy Misia Koterskiego, bo on to lubił. No. Można czuć kilogramy, tak, nie? Halo. No, Co? Ja dobrze, a ty jak? ja też będę odpoczął. A, bo ty po kawalerskim jesteś. Tak, ale właśnie bez alkoholu, nic, wiesz, u Karola obawy. Mhm. No bardzo fajnie. To co to za kawalerski? Właśnie zajebisty, bo byliśmy na spływie kajakowym, byliśmy na rowerach, byliśmy na... Nic mi nie mówiłem, że będziecie, robiliśmy że będziemy nagrywać. oddechowe, pompeczki, coś, kurwa, wpierdaliśmy się z grilla żarcia, pogadaliśmy, połowiliśmy rybki. Okej. Nie, to świetny kawalerski. Nie no, zajebisty. Nie, ogólnie nagrywamy właśnie, jesteś w obiektywie kamery KSW. I przed chwileczką cię wyciszyłem i powiedziałem, ja do ciebie wcześniej w ogóle nie dzwoniłem. Także możesz pozdrowić widzów KSW. Serio mówię. No to dobra. No to pozdrawiam wszystkich widzów KSW, wszystkich ludzi pracujących w KSW i wszystkich ludzi trenujących sporty walki. W sumie tych, co nie trenują sporty walki, też pozdrawiam i zachęcam. No. A to już od razu powiem do kamery, powiem, że Biluś to jest trener mój od stójki, od między innymi tajskiego boksu, prawda? Chyba prawda, tak mówią. Tak. To dzięki. Będziesz dzisiaj na treningu, skoro jestem twoim trenerem? No nie mam dzisiaj zapasy, nie? Na 19:30. A może po? Nie robisz dubli. Już mam, wiesz. Bo ja po dublach czuję się jak szmata. A jak czujesz się teraz ogólnie? Jest dużo lepiej, jak było. No jest świetnie. No, No to się cieszę. nakręcam już sobie. Afirmacja? Tak, A wierzysz w takie rzeczy? tak. Bierze w takie rzeczy. Na filmowanie i przyciąganie rzeczy z góry. Uważam, że to robi mega robotę. Nisko na nogach, nisko, stąd sierp. Chodzę do góry, kolano. Jestem tu. Wiesz, że Marcelowy to teraz lepiej po polsku mówi. A, zaczyna gadać. Jest drugi rok, teraz naprawdę widzę postępy i widzę chęci nauki, także myślę, że go zmotywowała jego partnerka też przede wszystkim i niemożliwość rozmowy z teściami chociażby, a podobno ma teściową taką, że bardzo go zagaduje, więc no, a oprócz tego oczywiście prowadzi treningi w naszym klubie i też są tacy zawodnicy, którzy między rundami lubią zamienić słowo, także można powiedzieć, że życie go też do tego zmusiło, ale widzę u niego chęć nauki, także już teraz na coraz więcej tematów można z nim pogadać, także jeszcze myślę 15 lat nie będzie gadał. Nie, tak serio to z szatką. Tutaj naprawdę jest coraz lepiej. Tam gdzieś w tle widzicie też Michała, który tak samo jak ja będzie walczył na sierpniowej gali. Wszedł zastępcą Zajacka, który niestety nabawił się kontuzji. Też fajna walka z Czerwińskim. Myślę, że będzie dużo emocji, także oby to był wynik 2-0. Jedziemy właśnie teraz na komorę hiperbaryczną, a jedziemy autem tym, które mi kiedyś ukradziono. Robiłem zakupy
Przy samym wejściu stanąłem autem. Poszedłem do domu. Już bez auta. Później chciałem po godzinie czy dwóch gdzieś tam jechać. No i co? No i musiałem dzwonić do wypożyczalni, która mi tutaj pomaga. Musiałem powiedzieć, że auto mi skradziono, bo nie mam auto pod domem. No i zadzwoniono, sprawdzono. Okazało się, że auto jest pod sklepem, gdzie robiłem zakupy. A że auta długi okres nie miałem, w ogóle nie używałem auta, no bo wcześniej można powiedzieć, że nie było mnie stać na nie. Więc wszędzie chodziłem z buta albo rowerem. No i z przyzwyczajenia po prostu robiąc zakupy już nie wsiadłem do auta, tylko wsiadłem. Tylko poszedłem na autonogach do domu, no. Taka śmieszna sytuacja, zaczęliśmy. To był drugi dzień współpracy. No, także miło. I nie byłem obity wtedy, nie byłem po sparingach, po prostu z przyzwyczajenia. Dużo osób mi mówi, że jestem pobijany, a z przyzwyczajenia po prostu człowiek nie jeździł całe życie autem, nagle dostał auto i po prostu nie zapomniał, że ma. I to auto pali mniej w mieście, jak na trasie. To nie jest hybrydowe auto, to litrowy silnik, chyba dwucylindrowy nawet. No ale na trasie, jak jest 130-140, to już tam jest pod kreską. A jak sobie jeżdżę tak spokojnie po mieście, to mi pali dużo mniej jak w trasie. Ostatnie 1,5 tygodnia przed bywam właśnie u pana Tomka w Oksygenium. Tak jak wcześniej wspomniałem, misiek u boku, ciuchy na przebranie, komora na mnie czeka. Cześć. Dzień dobry. Właśnie zaczynamy okres natleniania, prawda? Dotleniania? Dotleniania, natleniania. Wchodzimy do tej komory, tutaj jest, panie Tomku, ile? 100 kilopaskali. 100 kilopaskali ponad ciśnienie atmosferyczne, czyli 2 atmosfery. Piotr idzie nurkować 10 metrów pod wodę. I będę tam siedział 2,5 godziny? No, 2 godziny 10 minut. 2 godziny 10 minut, czyli łącznie z wszystkim z dekompresem i kompresem 2 godziny 10 minut. Tak naprawdę do tego potrzeba tylko skarpetek, bluzy, spodni i książki. Wchodzimy, dostaję taką maskę, tutaj jest również tlen dostarczany. Tutaj będzie mnóstwo tlenu pod ciśnieniem 100 kilopaskali. 2 atmosfer. No i tak sobie będę leżał, oddychał 2 godzinki. Kocyk, maskę zakładam na twarz, za chwilę będzie tam kontakt z bazą, to zamyknięcie. Mamy się na wszelki wypadek. Maszyny losującej. Piotr rozpoczął zabieg przy ciśnieniu 2 atmosfer. W tej chwili trwa kompresja, czyli podnosimy ciśnienie do tego pułapu. Co to powoduje? Przede wszystkim wzrost tlenowania tkanki, czyli każda tkanka, każda komórka w organizmie w zasadzie zostanie utlenowana do 100%. Oczywiście nie przy jednym zabiegu, Piotr to robi tak jak należy zrobić, czyli w cyklu zabiegów. Czyli mamy wzrost wydolności mitochondriów, komórki nabierają energii, przekłada się to na wzrost wydolności organizmu. Stąd siła, mniejsze zmęczenie, zdolność do wykonywania o wiele większego wysiłku. Przy okazji wzrasta mniej więcej 10-krotnie poziom kolagenu w organizmie, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie stawów na przykład i układu krążenia. Co należy przy Piotrze podkreślić, to że jest zawodowcem, w związku z czym doskonale wie, jak ta terapia na niego wpływa. Przed każdą walką mamy przyjemność współpracować z Piotrem od samego początku, w zasadzie jego kariery, po perturbacjach zdrowotnych, które wcześniej przechodził, także od 2018 roku. Przed każdą walką Piotr wykonuje serię zabiegów. Myślę, że jest z tego zadowolony, tak? Bo widać. Fajnie jest zaobserwować, jak Piotr się rozwija, bo to oczywiście nie sama komora powoduje, tylko to, co on w życiu robi. Natomiast jego podejście generalnie do sportu jest w pełni zawodowe i komorę włączył jako normalny element rehabilitacji, tak jak to powinno być w sporcie. Tak jak zresztą na zachodzie Europy czy w Stanach większość sportowców w tej chwili bezwzględnie wykorzystuje tlenoterapię hiperbaryczną do wspomagania się zarówno w przygotowaniu przed zawodami, jak i do rehabilitacji, czy też przyspieszenia procesów gojenia związanych z przetrenowaniem. Benefitów płynących z tej terapii jest naprawdę mnóstwo.
Teraz lepiej po polsku widzę. A teraz tak, teraz po polsku. Kiedy walka? Coś... Teraz nie ma, ale ja czekam. Jestem gotowy, naprawdę gotowy. Wojek zadzwoń. Boję czasem. Komu? Zadzwoń. Zadzwoń. Wojek, Wow. zadzwoń. Boję, zadzwonię. Coraz lepiej ten jego polski. Tak jak mówiłem. Przed nami bardzo, bardzo emocjonujące wydarzenie. Radek zawalczył o pas KSW. To jest zwieńczenie naszej 15-letniej prawie już przygody wspólnej ze sportami walki. Myślę, że to jest taka wisienka na torcie. Teraz jesteśmy w takim momencie, że no, chyba najważniejsza walka w Radka życiu. Tak naprawdę robimy wszystko, żeby to była walka wygrana. Ciężko pracujemy, trenujemy na sali. Myślę, że jako brat to jest dla mnie też niesamowite przeżycie, bo raz, że z Radkiem współpracuję już od bardzo wielu lat, jesteśmy razem związani w relacji trener-zawodnik, to dodatkowo te więzy rodzinne tutaj też bardzo dają się we znaki w różnych momentach przygotowania, a walka dla mnie będzie o tyle też szczególna, że zawsze marzyłem o tym, żeby z Radkiem ten pas KSW zdobyć. Teraz jest niepowtarzalna okazja. Myślę, że dużo stresu jeszcze przed nami, ale wierzę, że ten pierwszy pas w historii naszego klubu będzie przywieziony do Warszawy, a nie ma tak daleko, bo studia ATM to jest kilka kroków od nas i mam nadzieję, że to Radek będzie mistrzem KSW za 3 tygodnie.